Dzień dobry, Natalia Szymańczyk z tej strony. Słuchacie podcastu Supermodelki, a moją dzisiejszą gościnią jest Marta Dyks. Dzień dobry. Powinnyśmy w zasadzie zacząć od pytania, które teraz ja przyjmuję rozmowę. Pamiętasz, jak zadzwoniłaś do mnie z zaproszeniem? I ja ci powiedziałam, ale jakie supermodelki? To nie jest moja liga, moja kategoria. Nie czujesz się supermodelką? Nie czuję się supermodelką. Wydaje mi się, że to jest gdzieś dosyć istotne, żeby znać swoje miejsce w szeregu i ja mam jakiś taki dosyć duży szacunek do nomenklatury. Może to jest nadwyraz, może to jest staromodne, może to jest, tu można sobie dopisać, co się chce. Natomiast nie każdy w moim mniemaniu jest modelką, nie każdy jest top modelką, nie każdy jest supermodelką i nie każdy jest ikoną. I z jakiegoś powodu te kategorie są. I oczywiście to nigdy nie jest fajne kategoryzowanie ludzi w jakiś sposób, czy przypinanie łatek i etykiet, czego sama nie lubię, ale mam jakiś szacunek w sobie względem tego i supermodelką nie jestem i się nie czuję, bo wiem, że ich jest tylko kilka i wydaje mi się, że wszyscy słuchacze i słuchaczki wiedzą, kogo mam na myśli. Marta, a czujesz się super? Czuję się super. Czuję się super osobą. Co zrobisz, gdy będziesz już za stara, aby wykonywać swój zawód? No, dobre pytanie na początek. Wiesz co, myślę, że powinnam w zasadzie wstać i wyjść w tym momencie ze studia. I bardzo dobrze, dlatego, że to jest straszne pytanie, prawda? Prawda. To było pytanie. Obie mamy świadomość tego chyba. To było pytanie, które było zadawane nagminnie Lindzie Ewangeliście, supermodelce, w latach 90. podczas wielu wywiadów, których udzieliła. I to było raptem 30 lat temu, ale myślę, że mentalnie lata świetlne. I całe szczęście, że mamy te czasy już za sobą, prawda? Dokładnie. To pokazuje, raptem 30 to jest bardzo zabawne w kontekście też mojego wieku, no bo to jest dokładnie ten czas, który minął. I to bardzo pokazuje, jak bardzo świat się zmienił, nie tylko świat mody, w ogóle świat generalnie i podejście do ludzi i jakaś taka otwartość albo inaczej bym powiedziała wrażliwość na drugą osobę. To, co można, a czego nie można, czego się w zasadzie nie powinno, bo ktoś może powiedzieć, wolność słowa, mogę wszystko, ale wolność słowa nie oznacza, że możesz krzywdzić drugą osobę swoimi słowami. I myślę, że dzisiaj nikt już o takie pytanie by się nie pokusił i to jest super. I bardzo dobrze, że właściwie można uznać je za zakazane, prawda? Dlatego bardzo się cieszę, że jednak było one tylko pod puszką i nie muszę wychodzić ze studia. Nie, proszę cię, nie wychodź. Było tylko na zasadzie lekkiego szoku, aby pokazać, jak bardzo ten czas upłynął i bardzo dobrze i jak dużo się zmieniło przez te 30 lat. A czy ty kiedyś usłyszałaś słowa albo doznałaś jakiegoś zachowania w swoim zawodzie modelki, które w jakiś sposób cię skrzywdziło? Podobnie jak mogłoby to pytanie. W pracy mało co jest w stanie mnie skrzywdzić. Myślę, że o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast nie było chyba jakichś takich większych sytuacji, ale pamiętam kilka takich scen, mam takie flashbacki, które mnie nie do końca skrzywdziły, ale jakoś mnie tak wewnętrznie oburzyły. I pamiętam, że jedno z nich dotyczyło tego, gdzie ktoś postawił mnie w roli kobiety, czyli w zasadzie osoby towarzyszącej mężczyźnie, w roli osoby, której życie zależy od mężczyzny i która nie ma własnego zdania i jakiegoś takiego wpływu na sytuację i przede wszystkim no właśnie chyba, która nie może sama o sobie decydować. To było przedziwne, bo pamiętam, że przyjechałam po jakimś czasie nie było mnie przez kilka miesięcy w Nowym Jorku. Wróciłam do miasta i to było akurat w okolicy mojego ślubu, czy po ślubie. I zostało mi zadane pytanie, które absolutnie nie było żartem, bo ja też mam dosyć dużo takiej tolerancji, gdzie jeśli się z kimś znam, to na całkiem sporo sobie pozwalam w żartach. Gdzie ktoś z zewnątrz mógłby ocenić, że to jest nieprzyzwoite, że tak się nie robi. Jeśli relacja na to pozwala, to ja wiem, że jakby jeśli dwie strony mają na to przyzwolenie, to ja jestem z tym okej. Natomiast tam nie było to żartem. Zostało mi zadane pytanie, czy mój mąż mi na to pozwolił.
czy mój mąż pozwolił mi na to, żebym przyjechała do miasta, kontynuowała pracę i była tu przede wszystkim sama bez niego. To było w wywiadzie? To nie było w wywiadzie. To była rozmowa moja z osobą pracującą w agencji. Ja byłam zszokowana, bo nigdy nikt nie postawił mnie zawodowo w sytuacji, gdzie kobieta spełnia określoną rolę i nie ma jakiejś sprawczości nad sobą. Co odpowiedziałaś? No zapytałam go, w zasadzie byłam bardzo zszokowana, ale zapytałam i najłatwiej jest wybronić się pytaniem. Zapytałam, czy jego żona nie ma nic przeciwko, że on przychodzi do pracy i zostawia rodzinę w domu, więc w zasadzie na tym się rozmowa ucięła. Nie kontynuowaliśmy jej, być może message received ze strony owego pana. Natomiast tak, to była jedna sytuacja, a druga sytuacja, która mnie jakoś tam nawet nie tyle, co właśnie skrzywdziła, co też jakoś oburzyła. Zostałam kiedyś z pracy odesłana do domu. To była praca na wyjeździe, na lokacji i od samego początku, za granicą, tak, i od samego początku dnia zdjęciowego dało się wyczuć w powietrzu, że jest jakieś takie napięcie między mną a fotografką, która tego dnia pracowała. Nie zawsze jest łatwo na zdjęciach. Pracuje się w różnych warunkach. Przy czym jest to praca zespołowa i wszyscy pracujemy na to, żeby jakoś przez ten dzień przebrnąć. I w momencie, kiedy ja proponowałam rozwiązania, no niestety z drugiej strony napotykałam na mur. A generalnie chodziło o naprawdę prozaiczną rzecz, która oczywiście bardzo utrudniała pracę, ale była prozaiczną rzeczą. Dotyczyło to słońca i światła. Ponieważ robiliśmy zdjęcia, naprawdę to jest jakby absurdalna historia. Robiliśmy zdjęcia na Ibizie, Morze Śródziemne, pełna lampa, pełne słońce. Jeszcze dookoła oczywiście biała architektura, baseny, światło odbija się absolutnie od każdej przestrzeni, a ja ustawiona centralnie do słońca i patrząca centralnie w słońce. No, mało kto jest w stanie to zrobić, a osoby o jasnych oczach mają jeszcze większy problem. I na to jest bardzo dużo sposobów, bo takich planów przerabiałam nie jeden. Da się to rozwiązać. Natomiast na każdą moją propozycję, na każde moje rozwiązanie było absolutne nie. I w którymś momencie zadzwonił do mnie mój agent i mówi: Marta, wiesz co, jest taka sprawa, no w zasadzie to wracasz do domu, nie dokończysz tego dnia zdjęciowego i tak dalej. Ja miałam takie, no rozumiem, w zasadzie rozumiem sytuację, jeśli ona nie chce w taki sposób pracować i nie chce szukać rozwiązań i nie chcemy tutaj razem współpracować, jakby okej. Więc na tym etapie miałam sobie jakby dużo zgody na tę sytuację, natomiast chwilę później okazało się, że ona nie przedstawiła klientowi prawdy. Nie powiedziała o tym, że mamy problem techniczny, że nie możemy tutaj kwestii takiej prozaicznie ludzkiej rozwiązać, tylko wymyśliła historię i skłamała na mój temat. Powiedziała, że ja mam humory, ja jestem niezadowolona w pracy, ponieważ rozstałam się ze swoim chłopakiem, gdzie to było 5 dni po moim ślubie, więc absolutnie nie rozstałam się z żadnym chłopakiem, nie miałam złego humoru. Jakby została puszczona bajka i ściema na mój temat tylko, żeby siebie wybielić. I właśnie na szczęście, i to pokazuje, jak ważne są relacje w życiu, mój agent wierzył mi, bo wiedział, w jakim ja jestem stanie, wiedział, jaką ja mam sytuację życiową. On mówi: Marta, o co tam w ogóle chodzi? Ponieważ ja słyszę od klienta i od fotografki jakąś absurdalną historię. Ja mówię, ja nie mam co ci powiedzieć na ten temat. Więc to jest takie krzywdzące, że potem jakby nie masz trochę na to wpływu. Spakujesz się, jedziesz do domu i myślisz sobie, jest jak jest. Ale wtedy też spakowałaś się i wyjechałaś. Tak. Już nie chciałaś nawet tam zostać. Chyba ty również. Nie, wiesz co, bo jakby idąc w myśl zasady, że czas to pieniądz, nie bardzo miałam po co tam zostawać. Pakuję się, wracam do domu, praca nie została skończona, ale ja mogę robić następne rzeczy w tym czasie i mogę ten czas już jakoś inaczej wykorzystywać. Natomiast historia i tak skończyła się dobrze, ponieważ ja z tym klientem wielokrotnie pracowałam jeszcze po latach, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Oliwa jest sprawiedliwa, natomiast tak. Tu jest happy end w tej historii.
Czy ty masz pewnego rodzaju pancerz w swojej pracy? Opowiadałaś mi kiedyś, że trochę wchodzisz na plan jak aktorka i tam jesteś zupełnie kimś innym, więc dlatego też nie do końca dotyka ciebie krytyka. To jest super postawa. Tak, tak jest. Zastanawiam się tylko, czy... bo nie wiem, to jest pytanie, które sama sobie zadaję. Czy to jest jakiś mechanizm, który mi się wykształcił w pracy, czy to jest jakiś element mojej osobowości, który właśnie mi w tej pracy pomógł? Ja do dzisiaj nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale faktycznie tak jest. Wchodzę w pewnego rodzaju rolę, ponieważ mam też taką... W myśleniu o sobie, ja wiem, że jestem czymś więcej niż ciało. W pracy jestem poniekąd ciałem, tylko ciałem. Czy oczywiście liczy się moje zachowanie, liczy się to, jak ja współpracuję z ludźmi i czy jestem profesjonalna, więc jakby dużo rzeczy składa się na ten algorytm tego, czy masz powodzenie w tej pracy, czy nie. Natomiast no, bazowo, nie oszukujmy się, jest to o ciele. Potem dorzucasz te elementy, jak profesjonalizm, współpraca z innymi. Ale ja wiem, że ja jestem czymś więcej niż moje ciało, a w pracy wykorzystuję głównie, nie tylko, ale przede wszystkim moje ciało. I to bardzo mi pomaga w pracy, ale też bardzo mi pomaga w takiej ochronie siebie. Bo ja wiem, że ja w pracy na tym zdjęciu, ja nie jestem... To jest przedziwne i bardzo trudne do wytłumaczenia. Tak, żeby, wiesz, powiedzieć to w jakiejś takiej esencji. Jakby to przedstawić? Że to jest jakaś wersja ciebie, ale nie ty wewnętrznie. To jest jakaś wersja mnie i tylko jakaś część mnie, to jest wycinek mnie. To nie jest Marta, która jest złożona ze swoich wartości, ze swoich pragnień, rozterek, lęków, radości i to, co widzimy na zdjęciu i to, kim ja jestem w pracy, ja jestem wytworem czyjejś wizji. To bardzo często nawet nie do końca jestem ja. Ja jestem pewnego rodzaju, nie na darmo się mówi, że modelki są jakimś płótnem, bo bardzo często na zdjęciach nawet wyglądam tak, jakbym nie wyglądała prywatnie. To jestem ja stworzona przez kogoś. Teraz się projektuje modelki w AI-u, ale to jest forma jakiejś takiej konstrukcji. Ktoś nade mną pracuje, ktoś mnie maluje, czesze, oświetla, ubiera. Więc to nie do końca jest o mnie. Ja służę jakiejś wizji, dlatego to też jest bardzo pomocne we wszystkich komentarzach, które my, modelki, słyszymy w pracy. A słyszałam cały wachlarz bardzo skrajnych rzeczy, że jednego dnia jesteś za gruba, drugiego za chuda, za wysoka, za niska, za ładna, za brzydka. Więc na koniec dnia stajesz się i myślisz, to kim ja do cholery jestem? Jakby słyszysz to wszystko, co nie składa się ze sobą w jakąś całość. Więc mam takie poczucie i to mi zawsze towarzyszyło, że te wszystkie komentarze, one nie są o mnie jako o Marcie, która ma jakiś kręgosłup moralny, jakąś tożsamość. To jest o tej wizji na obrazku. To nawet nie jest o moim ciele w realnym życiu. Więc mnie w ogóle te komentarze nigdy nie dotykały. Ale ilość postaci, w które musiałaś się wcielać na planie zdjęciowym, nigdy chyba nie spowodowały u ciebie, że tak naprawdę zatraciłaś swoją tożsamość wewnętrzną. Ty zawsze byłaś bardzo mocno stąpającą osobą, tak, prawda? I wracając do domu, wiedziałaś, gdzie jest twoje miejsce, jak się czujesz ze sobą, co masz poukładane w głowie, a co nie. A co nie. Tak, ale z drugiej strony ta szansa i możliwość wcielania się w różne role tym bardziej mi dawała, no to jest trochę takie na kontrze, ja to zawsze mówię, że dla mnie balansem, tak jak ktoś uważa, że balans to jest środek, a dla mnie balans to jest taka suma, która wynika ze skrajności. I dla mnie właśnie tym środkiem było to, że ta praca i to wcielanie się w różne role nie rozbiło mnie na kawałki, tylko właśnie mi pokazało, kim ja jestem, co jest dla mnie ważne, co się dla mnie liczy, jaki ja mam swój styl, wiesz, od takich kwestii psychicznych, po emocjonalne, po wartości w życiu, po wygląd. To dało mi szansę znalezienia siebie i to jest w ogóle przedziwne, że ja się w tym nie zagubiłam, tylko wręcz bym powiedziała odwrotnie, że się w tym odnalazłam w jakiś sposób. Chciałam ci zaproponować teraz serię pytań zaczynających się od najtrudniejsze warunki, w jakich przyszło ci pracować.
Pamiętasz taką najtrudniejszą sesję że przede albo wszystkim pokaz? wiesz, czemu się roześmiałam? Tak. Ponieważ jestem osobą, która dostaje dreszczy i czuje takie krople potu na plecach, kiedy ktoś pyta mnie o coś ulubionego albo Ja mam takie, Czyli te amplitudy. Boże, świat jest tak wielki, świat jest tak ogromny. Różnorodny. Jak ja mogę wybrać jedną książkę? Jak ja mogę wybrać jedną piosenkę? Dobrze, to top 3. Więc nadal mam taki... Nie, co ci przychodzi pierwsze na myśl? Zawsze przychodzi ci coś warunki. pierwszego. Kurczę, nie ma chyba warunków, które byłyby dla mnie za trudne. I znowu, Jesteś po prostu w stanie wszystko znieść. Ja podchodzę chyba tak po prostu zadaniowo do tego tematu, że pracowałam naprawdę w przeróżnie trudnych warunkach. Oczywiście moda działa tak, że latem robimy zimę, zimą robimy lato. Jestem z tej grupy dziewczyn, bo tutaj też mamy takie wewnętrzne podziały. Ja osobiście wolę umierać z gorąca i latem robić zimę, niż zimą zamarzać, bo robię lato, bo uważam, że łatwiej jest mi się ochłodzić, zchillować i przebrnąć to ciepło, niż robić zimą lato, bo jeśli już zmarznę, to jest kaplica. No to już nie da się rozgrzać ciała i to widać, po prostu widać. Ale to wszystko da się przebrnąć. Najgorszymi warunkami jest to, i tu nie podam ci konkretnego przykładu, ale będzie to takim odzwierciedleniem, które też rzutuje na te wszystkie inne. Najgorszymi warunkami jest warunek ludzki, czynnik ludzki. Jeśli jest beznadziejna ekipa, to nawet najlepsze warunki stają się najgorszymi warunkami. A jeśli jest super ekipa, a warunki są dramatyczne, to i tak ten dzień mija super. Rozumiem, że ten przykład sesji, z której zostałaś odesłana, to było to w takim wypadku. No właśnie chyba nie, bo tam była, pomijając tę jedną osobę, cała reszta ekipy była super i ja też wiedziałam, że ja mam ich po swojej stronie. Ja wiedziałam, że to są ludzie, którzy kumają sytuację i my się znaliśmy i też potem wielokrotnie pracowaliśmy, więc jedna osoba też nie jest w stanie mi zepsuć humoru. Ty też właśnie bardzo często podkreślasz, że liczy się dla ciebie cała ekipa. Nie tylko wymienianie w kredytach osób, które robiły zdjęcie, odpowiadają za make-up, czyli tej wierchuszki sesji, ale to, że na sukces sesji zdjęciowej, czy jakiegokolwiek projektu modowego składa się naprawdę bardzo dużo osób na różnych szczeblach. Tak, bo to, co widzimy my i widzicie wy, państwo, słuchacze, to jest modelka i myśli się o modelce, i myśli się o bohaterce, i myśli się o fotografii. I w zasadzie mam takie poczucie, że potem w hierarchii jest make-up i włosy, a potem to już jest ta cała reszta, o której nikt nie mówi. I bardzo często tak społecznie mówi się o niewidzialnej pracy, którą wykonują kobiety, ale ta niewidzialna praca jest wykonywana absolutnie wszędzie. My, budząc się rano, nie myślimy o tym, że ktoś w nocy porządkował miasto, żebyśmy my rano mogli z tego miasta korzystać w sposób przyjemniejszy. I tak samo jest na sesji zdjęciowej. Jeśli na każdym szczeblu takiej hierarchii, jeśli ktoś tego studia nie posprząta, to ja nie będę mogła w nim pracować i pozować. Jeśli ktoś mnie dobrze nie oświetli, to ja będę wyglądała beznadziejnie. Jeśli ktoś mnie nie pomaluje, nie uczesze, więc to nie jest o mnie. To nie jest tak, że ja jestem w stanie zrobić cuda sama. Ja bez tych ludzi, no to zabrzmi bardzo dramatycznie, nie mam na myśli tego, że ja jestem nikim jako osoba, tylko mówię jakby w kategoriach czysto takich technicznych pracy. Ja bez tych ludzi nie istnieję. Dla mnie nie ma miejsca na sesji, jeśli nie będzie asystenta oświetlenia, jeśli nie będzie asystenta fotografa. I mam sobie bardzo dużo takiej niezgody na to, że rozmawiamy tylko o modelkach, o fotografach, a zapominamy o tym całym sztabie ludzi, który jest tam po to, żeby w zasadzie to się mogło udać. Dlatego uważam, że w kredytach powinni być wypisani wszyscy. Okej, może ktoś tego nie czytać. To jakby jest inny temat w ogóle, ale to, żeby pokazać, że my tych ludzi widzimy, zauważamy i doceniamy, jest turbo istotne. Dlatego tak samo mam poczucie, że wchodząc do studia, a bardzo często tak się zdarza, i w zasadzie najczęściej tak się zdarza, że to, kogo widzimy, tak już mam na myśli nawet nie w przenośni, że to jest niewidzialna praca, której nie widzą odbiorcy, tylko to są niewidzialne osoby, które są poniekąd niezauważane na sesji przez resztę ekipy. Brawo za takie podejście.
twój największy sukces, jaki osiągnęłaś jako modelka? To, że jestem tutaj chyba. Cudownie. Nie, serio, Miód na me serce. Nie podlizuję się. Tak, jadąc tutaj do studia dzisiaj, myślałam sobie, bo spodziewałam się, że takie pytanie może paść. Bo pada jednak dosyć często. Ja mogłabym tutaj wymieniać w nieskończoność wspaniałe sesje, wspaniałe kampanie, ale koniec końców dla mnie sukcesem jest zawsze to, w ogóle ja też temat sukcesu całkiem intensywnie przerabiałam z jakimiś moimi znajomymi, czy też na uniwersytecie pytając innych osób, bo dla każdego sukces znaczy co innego. I najpierw warto było zacząć od takiej definicji sukcesu. Czym dla kogo sukces? I dla mnie sukces jest tą różnicą przejścia od punktu A do punktu B. Że to nie będzie jedna rzecz, którą ja powiem, sukcesem jest to, że zrobiłam kampanię Diora i wisiałam w ogóle brzmi zawsze bardzo zabawnie, jakby wiszę na placu Vendôme. Ale fajnie mi się wisi, to mnie nie boli. Słońce w twarz, promienie padają. Dla mnie jakby, ja myślę o tym bardziej tak szeroko, że dla mnie sukces jest właśnie tym przejściem od punktu A do punktu B i oczywiście po drodze wydarzyły się konkretne punkty na tej osi. Natomiast i to jest też bardzo ważne, żeby nie porównywać się z innymi, ponieważ dla mnie, dla kogoś sukcesem będzie po prostu, teraz zrobi się bardzo tak poważnie, ale jeśli ktoś pochodzi z kiepskiej rodziny, ma bardzo złe doświadczenia, ma trudności w zdobyciu edukacji, to ja uważam, że jeśli taka osoba założy swoją rodzinę i to będzie dobra rodzina i skończy studia i kupi sobie jakieś małe mieszkanie, albo nawet nie kupi, tylko będzie go stać na wynajem, to jest olbrzymi sukces, ponieważ ta osoba przebrnęła tak dużo różnych przeszkód i przeszła tak dużą drogę, że nie może się porównywać z na przykład, nie wiem, kimś, kto miał zupełnie inny start. Kimś, kto jest teraz na okładkach gazet albo jest multimiliarderem i jakby oznaczanym i opowiadanym jako człowiek sukcesu. No bo my o ludziach sukcesu mówimy właśnie Elon Musk, Steve Jobs, tutaj jakby, że padają te nazwiska, ale olbrzymi sukces odnoszą też ludzie szarzy, przeciętni, bo mieli dużo do przejścia i to jest dla mnie sukces. Dlatego wracam do historii o tym, że jadąc tutaj myślałam o swoim sukcesie. Ich się wydarzyło po drodze bardzo dużo, ale dla mnie sukcesem jest to, że wiesz, po tych wszystkich latach i cofam się jakby bardzo daleko do czasów, kiedy byłam małą dziewczynką. I po tych wszystkich latach siedzę tutaj dzisiaj w tym studio i to jest tak przedziwne. Mam poczucie, że jaką szczęściarą ja jestem i jakie mnie szczęście w życiu kopnęło, można powiedzieć, że jakby praca, którą włożyłam, ale też dosyć dużo szczęścia, że mogę dzisiaj siedzieć tutaj z tobą i dla Vogue Polska opowiadać o sobie. Że wiesz, to jest takie przedziwne. O swoim największym sukcesie, a paradoksalnie to jest ten punkt, w którym jesteś, czyli miejsce, w którym teraz dzisiaj tutaj jesteś. To jest piękna historia. No, mnie całkiem to wzrusza. Tak, że wiesz, x lat temu w życiu bym nie pomyślała. Ja nawet bym o tym nie marzyła. Ale to jest twoja ciężka praca. A marka najbliższa twojemu sercu? Dior. Taka, z którą masz Dior, najprzyjemniejsze wspomnienia. Dior. Jakie to są wspomnienia z marką Dior? Przeróżne, długoterminowe, ponieważ jest to marka, z którą najdłużej współpracowałam. Jest to marka, z którą też zjeździłam bardzo dużo świata. Jest to jedna w zasadzie z pierwszych marek, takich dużych domów mody, które we mnie uwierzyły. Co prawda to nie był mój debiut, bo debiutowałam w Celine i zaraz kilka dni później zrobiłam bardzo ikoniczny pokaz Louis Vuitton. Natomiast moja przygoda z Diorem zaczęła się od pokazu Haute Couture. Był to pokaz przepiękny, był to pokaz, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i był to pokaz, w którym ja poznałam się z Rafem Simonsem, z którym potem miałam bardzo długą relację, nie tylko zawodową. Bardzo dużo też od niego się nauczyłam, też takiego, wiesz, myślenia o modzie, myślenia o tej pracy. Czego nauczył cię Raf Simons?
On już wtedy mówił o tym, a jeszcze nie było oczywiście słynna historia McQueena i jego przepracowania i problemów wynikających też z pracy w modzie, no to jest oddzielny temat. Natomiast Raf Simons już na tamtym etapie mówił o tym, że z branżą mody dzieje się coś dziwnego. Że branża mody niestety tak zasuwa w tym tempie produkcji, że on jako projektant nie ma też czasu na pewnego rodzaju kreatywność, który powinien być przeznaczony dla osób kreatywnych. Że on musiał z siebie wyprodukować wręcz jedną, drugą, kolejną kolekcję, gdzie jest to wykańczające, jest to obciążające i zastanawiasz się na koniec, czy jesteś osobą kreatywną, czy jesteś pewnego rodzaju narzędziem do po prostu zarabiania pieniędzy. Oczywiście branża mody jest o zarabianiu pieniędzy, ale też jest o kreatywności, o sztuce, o jakiejś wizji. I on już wtedy o tym mówił, że nie do końca wie, jak to będzie działało. No i czas pokazał, jak to działa. Osoba, która wywarła na ciebie największy wpływ, którą poznałaś w branży modowej? Czy to właśnie Raf Simons? Czy wskazałabyś jeszcze kogoś innego? Wiesz co, tutaj chyba odeszłabym w ogóle od dużych nazwisk, bo pytanie o wpływ na mnie trochę traktuję jako pytanie o wpływ na moje życie. Mhm. Ktoś, kto dał ci najlepszą lekcję chyba. Albo szansę. Ja bym powiedziała o osobie, która dała mi szansę i osobie, która we mnie uwierzyła, bo bez tych osób nie byłoby mnie tutaj. I to jest przede wszystkim Monika Smolicz, moja agentka, z którą spędziłam lata, z którą dorastałam. Rozstałyśmy się jakiś czas temu w bardzo przyjaznych, pokojowych warunkach, ponieważ spędziłam z nią 13 lat swojego życia. I to życia, gdzie zaczynasz poniekąd jako dziecko. No bo jeśli mówimy o nastolatce, no to jest nadal dziecko. Potem młoda dorosła. Ona mi towarzyszyła nie tylko w mojej karierze zawodowej. Ona mi towarzyszyła, była taką trochę moją drugą mamą. A drugą osobą, jestem jej za to niezwykle wdzięczna, ponieważ nie jest łatwe bycie agentem, bo musisz faktycznie dealować nie tylko z tą strefą zawodową, ale być blisko też tej prywatnej i to jest niezwykle trudne. Ze strefą emocjonalną, zwłaszcza, że to jest tak trudny wiek, kiedy dziewczyny dorastają. Ty zaczynałaś, kiedy miałaś 16 lat? Tak. Właśnie. Co prawda wtedy jeszcze nie byłam z Moniką, bo te moje początki były takie palcem po wodzie pisane. Ale dalej byłaś bardzo młoda i twój charakter się jeszcze młoda. Kształtował. To jest podwójna praca, tak jak powiedziałaś, zawodowo, ale też ta emocjonalna, prywatna. Natomiast wiesz, ja to zaczęłam... trochę psycholog. Trochę psycholog, trochę mama, trochę psycholog, trochę, jak to się śmiejemy, agencja turystyczna. No bo wiesz, ogarnianie tych wszystkich kwestii logistycznych. Ja się dziwię agentom, którzy są w tej branży od lat. Bo ja osobiście bym chyba nie dała rady. Psychicznie? Psychicznie i wiesz, naprawdę te osoby cię czasami wkurzają, po prostu cię wkurzają, bo ile można i ty jesteś 24 pod telefonem, bo jedną modelkę masz w Azji, drugą masz w Stanach, a ileś rozjechało ci się po Europie. Jedna jest bardzo młoda, inna jest dorosła i ogarnięta, każda jest na innym etapie i ma inne problemy i inne trudności. A koniec końców ty jako ten agent jesteś sam i musisz z tym wszystkim dealować. I jeszcze musisz dealować z rodzicami tych dziewczyn. Właśnie. O, jeszcze kolejny punkt kontaktu. I z chłopakami tych dziewczyn, bo to też się zaczyna gdzieś tam pojawiać na mapie problemów. Więc, mamy historię, że oni też lubią przeszkadzać czasami. Więc dokładnie, jest Monika, ogromny wpływ wywarła na moje życie, ale jest też agent, który zajmował się Nextem w Mediolanie, był szefem oddziału Nexta mediolańskiego, ma na imię Alfonso. I to jest osoba, która się na mnie uparła. To jest osoba, która nie chciała odpuścić w momencie, kiedy ja odpuściłam. To była osoba, która uwierzyła i w zasadzie mnie namawiała do tego, żebym ja temu dała szansę po raz kolejny. Dlaczego ty odpuściłaś? Bo to nie działało. A mimo, że ja
świecie mody znalazłam się z własnego wyboru, bo no nie mogę powiedzieć, że tej romantycznej historii o tym, że szłam sobie ulicą i przez centrum handlowe, albo byłam właśnie w spożywczaku i podeszła do mnie jakaś tajemnicza osoba i ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. To niestety fajnie by było tę historię opowiedzieć, ale to nie jest moja historia. Ja się zgłosiłam sama. Natomiast jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, to nie było moje marzenie. Ja zawsze byłam taką osobą, dziewczynką na tamtym etapie, która miała poniekąd słomiany zapał. Więc to są te historie właśnie o tym, zaczynasz, nie kończysz, próbujesz jednego, drugiego, 15, ale ja bardzo szukałam czegoś dla siebie. Mnie do dzisiaj interesuje wszystko. Jeśli ktoś mi zacznie opowiadać o życiu mrówek, powiem fantastycznie, słucham. Jestem cała twoja. Studiujesz kierunek, który, i tu sobie musiałam zapisać, jest połączeniem elementów socjologii, psychologii społecznej, politologii, dziennikarstwa, prawa, nauki o klimacie, Ekonomia. Różnego rodzaju prognozowania. Tak. Interdyscyplinalne. Jak widzisz, więc będziesz Leonardem da Vinci naszych czasów, skończąc ten kierunek. Tak. Jeszcze zacznę malować może, więc... A to też się przewinęło w moim życiu. Więc no, chociażby te studia też pokazują to, że naprawdę mnie interesuje cały świat. Jakby nie ma rzeczy, które nie mogłyby, czy nie potrafiłyby skupić mojej uwagi. Okej, ja się mogę tym nie zajmować jakoś dużo głębiej, ale jest ktoś w stanie mnie zainteresować danym tematem, który jest totalnie abstrakcyjny. I ja wtedy tak miałam, że ja chciałam spróbować wszystkiego, bo wracamy do pytania o ulubioną rzecz. Już wtedy miałam takie poczucie, że świat jest tak ogromny, jest tyle możliwości, jest tyle szans, tyle zawodów, tyle przeciekawych, przedziwnych rzeczy. Chciałaś odpuścić zawód modelki w ogóle? Chciałam. Mhm. I agent z Mediolanu, rozumiem, że trochę cię sprowadził? Znaczy ja odpuściłam, on mnie wyciągnął jakby z czasu mojego odpuszczenia. Więc ja się zgłosiłam do mody sama, ale te początki były właśnie takie, że mi nie zależało, ja to chciałam zrobić jako jedną z atrakcji czasu wolnego spróbowania, bo jeśli gram w siatkówkę i śpiewam i tańczę i nie wiem, chodzę na strzelnicę, to czemu by nie spróbować mody? No jakby dajmy temu szansę, ale totalnie w kategoriach zabawy. Więc te początki moje, ten czas nastoletni do matury były takie... Ja w tym nie pokładam nadziei, ja nie miałam marzeń związanych z modą. Ja nigdy nie myślałam o tym, że ojej, chciałabym przejść się po wybiegu. Nie, ja byłam tu i teraz i jakby dorabiam sobie do kieszonkowego i trochę się bawię na tych zdjęciach, jakby fajnie jest. I potem przyszedł czas, kiedy to nie przynosiło żadnego sukcesu. To nie przynosiło ani pieniędzy, a w zasadzie mnie więcej kosztowało, no bo jeśli wyjeżdżam do Paryża na Fashion Week i ja sponsoruję samolot, hotel, mieszkanie i tak dalej, to mi przestało się to kalkulować, bo okazało się, że ja wkładam w to bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii i też pieniędzy, a nie mam w ogóle żadnego zwrotu z tego biznesu. I miałam takie poczucie, no dobra, czyli to nie jest dla mnie, jakby świat mody mnie nie chce, ale nie było w tym żadnego takiego, wiesz, żalu, czy rozczarowania, czy marzeń, które rozbiły się o bruk. To było bardzo takie przyziemne i techniczne, że okej, spróbowałam, nie jestem w tym dobra, nie chcą mnie, nie wychodzi mi, spoko, fajnie, będę robiła coś zupełnie innego. I właśnie wtedy zdecydowałam, że może odchodzę, to też jest duże słowo, bo ja zadeklarowałam w agencji, że jakby spoko, możecie trzymać mnie na stronie. Natomiast ja mówię wprost, żeby była sytuacja jasna, ja nie będę z siebie dawała nic. W takim sensie, jak coś wpadnie, to będzie, natomiast ja nie chcę już przeznaczać na to czasu, energii, uwagi, przejmować się, czy starać, czy szukać, bo po prostu to nie działa. I to był moment, w którym ja odpuściłam. No i kilka miesięcy później pojawił się właśnie Alfonso w Warszawie, który nie odpuścił. Jakich technik użył, że przekonał się jednak do tego, aby nie odpuszczać? To była bardzo prosta technika, chyba przemawiająca do mojego rozumu. Tak, proszę. Tak, powiedział, Marta, może wyjdzie, może nie wyjdzie, natomiast daj temu ostatnią szansę, on mi potrzebuje 2 tygodni. Przyjedź proszę na 2 tygodnie do Mediolanu, przejdziesz się po castingach, pokażemy cię w Vogue'u, pójdziesz do projektantów, zobaczymy jaki będzie feedback.
Jeśli będzie super, to wrócimy do rozmowy. Jak to się nie sprawdzi, to jesteś w zasadzie wolna. Ja powiedziałam, że okej, na 2 tygodnie mogę się zgodzić, bo w zasadzie tyle mogę wziąć wolnego w pracy, tyle mogę się urwać ze studiów i to jest wszystko, co ja mogę dać od siebie. 2 tygodnie i te 2 tygodnie zmieniły moje życie. I chyba bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No Jesteś dzisiaj zadowolona z tego? Jestem bardzo. To była bardzo dobra decyzja. Ty bardzo otwarcie mówisz o swoich doświadczeniach związanych z depresją. I powiedziałaś, że paradoksalnie zawód modelki uratował cię w tej sytuacji. Takie mam poczucie. Ja nie wiem, czy tak jest. Ja tak czuję. Myślę, że uratował mnie przed samą sobą. Ponieważ ja na początku mojej depresji byłam swoim największym wrogiem. Nie doświadczyłam jakiejś stygmatyzacji od ludzi z zewnątrz, natomiast ja sama siebie stygmatyzowałam. Mi się wydawało, że ja cała jestem tą depresją. Że jeśli mam depresję, to w zasadzie tak powinno teraz wyglądać moje życie. Że ja nie mogę być dobrą dziewczyną, partnerką, przyjaciółką, pracowniczką, że ja nie mogę spędzać czasu w fajny i miły sposób, bo jak się ma depresję, to w zasadzie powinnam mieć tę depresję i nawet miałam, wiesz, takie w momentach, kiedy nawet, nie wiem, coś mnie rozbawiło. To brzmi absurdalnie z dzisiejszego punktu widzenia, ale w sytuacjach, w których coś mnie rozbawiło tak szczerze i ja się śmiałam i nawet miałam przez jakiś taki ułamek dobrego czasu, to ja potem zaczynałam czuć, że jestem jeszcze bardziej niestabilna psychicznie, ponieważ jak to jest możliwe, że ja w tej depresji się śmiałam? Przecież to chyba nie tak powinno wyglądać. Ja wtedy w ogóle zupełnie nie rozumiałam stanu, w którym się znajduję, nie rozumiałam tej sytuacji i mi się wydawało właśnie, że ja cała jestem depresją i nie traktowałam tego, ja wiedziałam, że to jest choroba, ale ja nie traktowałam tego jako choroby, która jest, która się przydarza, tylko traktowałam to jako siebie. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli, bo to jest bardzo ciężkie do wytłumaczenia. Nie widziałam siebie, Marty, która po prostu zachorowała i ma teraz, że tak powiem, w elemencie dodatnim chorobę, jaką jest depresja. Mi się wydawało, że ja cała tą depresją jestem. Że nie mogę właśnie teraz dobrze pracować. I w tym sensie ocaliła mnie praca i ocaliła mnie moda, bo ludzie tak mnie nie widzieli. Bo ludzie widzieli mnie nadal jako Martę, jako osobę, która może dać radę, jako osobę, która może, nie wiem, wyglądać super, jeśli już to sprowadzamy tylko do wyglądu. Osobę, na której można polegać. Osobę, z którą można spędzać czas. I to mi pokazało, że hej, ale okej, czyli ja mogę coś więcej niż żyć w tej depresji. I to mnie chyba tak stopniowo z tego wyciągnęło. A powiedz mi, mnie to bardzo interesuje. Praca modelki to jest jednak praca z ciałem, praca z twoją miną, mimiką, wszystkim tym zewnętrznym, co jednak wychodzi z wewnątrz. Więc w momencie, kiedy borykasz się z depresją, w jaki sposób udawało ci się to wszystko okiełznać? Kiedy pracowałaś ciałem, a ciało chorowało? Czy nakładałaś jakąś maskę? Udawałaś coś? No chyba wracamy do tej... Mobilizowałaś się właśnie jakoś sama w sobie? Wracamy chyba do tego, co wcześniej rozmawiałyśmy, że ja bardzo mocno oddzielam pracę od życia prywatnego i mam tą swoją taką... Skorupę? Skorupę możemy nazwać to jako skorupę, pancerz, grubą skórę, jakkolwiek sobie to nazwiemy. Ja po prostu bardzo oddzielam życie prywatne od zawodowego. I może to też wynika z tego, że ja wchodziłam tam w rolę, a w tamtej roli ja nie miałam depresji. Wiesz, w tej roli, w której ja byłam na planie, ja byłam kimś innym przez chwilę. Potem wracałam do pokoju hotelowego i jasne, że sobie przerabiałam to, z czym ja się borykam w środku. Natomiast znowu to, jak wyglądały moje dni w pracy, to po pierwsze ja wchodziłam w rolę, a po drugie ja miałam takie bardzo przyziemne poczucie, że i tu znowu, widzisz, to się wszystko zapętla. Wracamy do tej pracy zespołowej. Ja miałam też poczucie jakiejś odpowiedzialności za pozostałych ludzi. Miałam poczucie, że to jest praca zespołowa i miałam poczucie, że ja nie jestem jedyną osobą, która ma trudno w życiu.
że ja nie znam życia każdej z tych osób, która jest na planie, natomiast każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje trudne dni, każdy ma jakieś choroby, każdy ma umierających członków rodzin. No, przeróżne historie. Ja nie jestem tam najważniejsza, ja nie jestem tam jedyna. I ja miałam poczucie, że to jest praca zespołowa i praca, którą ja muszę wykonać. I potem w zasadzie jest praca do zrobienia, po której wszyscy idziemy do domu. I tam zajmujemy się swoim prywatnym życiem. Najczarniejszy punkt depresji Marty Dix? Pamiętasz ten moment? Tak. Kiedy absolutnie nie byłam w stanie wstać z łóżka, kiedy zaniedbałam higienę i w zasadzie zaniedbałam... Ja pamiętam, że wtedy bardzo mało jadłam, gdzie ja nie jestem osobą, która kiedykolwiek była na jakiejś diecie. Zawsze moja relacja z jedzeniem była zdrowa. Nie wiem, ile jedzenie waży, czy jak wygląda kwestia kalorii. Zawsze moja relacja z jedzeniem była zdrowa i to jest super i to też jest bardzo pomocne akurat w tej pracy, że ja nie musiałam się z tym borykać. Tak. To nie był w ogóle obszar mój do zagospodarowania, ale ja wtedy przestałam jeść. Przestałam jeść, ale też z tego powodu, że wiesz, po pierwsze wyłączył mi się ośrodek poczucia głodu, ale też koszt fizyczny i energetyczny wstania, zrobienia sobie kanapki, pójścia do sklepu, to mi się wydawało no jak wejście na Mount Everest. Że to wyjście, to przysłowiowe wyjście po tą bułkę w mojej głowie urastało do no naprawdę tak wielkiego wyzwania, że ja finalnie leżałam i nie jadłam, zaniedbałam higienę i to był taki moment, w którym sama sobie ja pomogłam. Miałam takie, nie Marta, dość tego. Tak dłużej nie może być. Jakby jesteś chora, potrzebujesz pomocy, zabieram cię do lekarza. Zaopiekowałaś się sobą. Zaopiekowałam się sobą. I to też chyba jest, wiesz co, w branży mody bardzo takie pomocne, bym powiedziała. Bo koniec końców, niezależnie od tego, czy masz koleżanki, czy masz agentów, na koniec nie jesteś sama ze sobą. Jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze, ale robię się jakaś taka sentymentalna w tym temacie. Naprawdę. Przed chwilą powiedziałaś, że super, zaczęłyśmy od tego, więc bardzo dobrze. Czuję się super, ale zaczyna mi się pojawiać jakieś takie rozczulenie nad sobą. Że naprawdę bardzo mnie to rozczula myślenie o tej małej dziewczynce i o sobie dzisiaj i o tej całej mojej pracy i o tym całym wątku tego, że ja tego nie doceniałam. Na pewnym etapie, wtedy, kiedy było najbardziej gorąco, wtedy, kiedy dużo się działo, ja tym nie oddychałam. Ja po prostu to robiłam maszynowo, bo było to do zrobienia, ale ja się tym nie cieszyłam, nie doceniałam, nie zauważałam, bo nie miałam też na to czasu. Może to i dobrze, może to jest jakiś taki element, jak to nazwać, takiej ochrony siebie, takiej samoobrony. Masz swój kompas, który pokazuje ci może, że w pewnym momencie, kiedy jest wiesz, już źle, jest już low fuel, tak, to ale wtedy się mobilizujesz. Ale mówię też bardziej jakby o tym, że kiedy się bardzo dużo działo, ja nie byłam w stanie się tym cieszyć, celebrować tego, bo tego było tak dużo. Jakby te wszystkie nazwiska i postaci, które ja poznałam, to teraz sobie z perspektywy czasu myślę, wow, dobrze, że ja jakby nie miałam takiego momentu, kiedy się nad tym zastanawiałam, bo no ja nie wiem, czy byłabym w stanie to robić. A z perspektywy czasu, jak sobie myślę, z kim ja byłam, gdzie ja pracowałam, jakich ludzi ja poznałam, no to dzisiaj bym dostała ataku serca. Mówisz na przykład o spotkaniu z Karlem Lagerfeldem? Mówię na przykład o spotkaniu z Karlem Lagerfeldem. To była miła kawa? To była bardzo miła kawa. Wtedy była miła. Teraz, gdyby ktoś mi powiedział, jakby wiadomo, tej szansy już bym teraz nie miała, ale hipotetycznie, gdybym teraz dostała telefon z agencji, no słuchaj Marta, za 30 minut musisz być w Chanel, masz spotkanie z Karlem, wypijecie kawkę, potem masz indywidualne przymiarki. Ja bym tam chyba nie dotarła. Ja bym po drodze... To było spotkanie przy okazji pokazu? To było spotkanie przy okazji pokazu, którego by the way nigdy nie zrobiłam. I to też jest w ogóle bardzo ciekawe i pokazuje, jak ta praca jest zmienna, przedziwna i jak Karol się po prostu zmienia. chciał się z tobą spotkać. Dlatego. Tak, mam taką nadzieję. Ale to właśnie pokazuje, że być może dobrze, że ja nie byłam w stanie wtedy tego doceniać, czy nie miałam czasu tego celebrować, czy się tym jakoś tak, wiesz, napawać. Bo teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że po pierwsze wow,
wow, gdzie ja byłam, co ja robiłam, jakby dziewczyno. No jestem ogromną szczęściarą, a wtedy być może nie miałabym szansy pracować i tak do tego podchodzić, gdybym była taka rozemocjonowana wszystkim. Ale szkoda, tego akurat żałuję. Tu zadam sobie sama pytanie, jeśli czegoś żałuję w mojej pracy, to właśnie tego, że w moim mniemaniu, i to jest też takie jakieś bardzo dla mnie wzruszające, bo ja czasu nie cofnę, a bardzo chciałabym, to zrobiłabym inaczej. Spotkanie z Karlem? Nie, całą jakby historię moją zawodową, tego najintensywniejszego okresu, próbowałabym przeżyć inaczej. Ja rozumiem, że teraz jestem dojrzalsza, trochę inaczej patrzę na życie. Też staram się przez różne doświadczenia, które miałam, czy depresji, czy utraty bliskich osób, których już ze mną nie ma, doświadczać tu i teraz tego, co jest i doceniać te najmniejsze momenty, bo perfekcja, to ostatnio bardzo ładne zdanie usłyszałam, że jakby perfekcja teoretycznie nie istnieje, ale ona jest w drobnych momentach, tylko że my ich nie zauważamy. I to bym zrobiła inaczej. Ja bym po prostu doceniała na tamtym etapie to, co mam, bardziej bym tym oddychała i byłabym tu i teraz. A ja wtedy byłam w takim trybie zadaniowo-maszynowym i dopiero teraz mogę z perspektywy czasu sobie na to spojrzeć i myślę, kurczę, żałuję, bo dzisiaj inaczej bym to przeżywała. Ale pamiętaj, że masz cenne wspomnienia. To prawda. Mówiłaś w jednym z wywiadów, że lubisz amplitudy. Z jednej strony lubisz 5-gwiazdkowy hotel, a z drugiej strony spanie w samochodzie. O tak. Więc teraz powiedz mi... Bo to jest ten balans. Powiedz mi, najbardziej ekskluzywne warunki, w jakich mieszkałaś, z jakimi przyszło ci się zmierzyć? Najbardziej ekskluzywne? Najbardziej ekskluzywne miejsce, w jakim byłaś? Prywatna wyspa na Hawajach. Cudownie. Prywatna wyspa na Hawajach. No ale co mogę powiedzieć? W zasadzie świetny hotel, prywatna wyspa i znowu to jest to myślenie o tym, że wow, co ja tu robię, jakby... A z drugiej strony, dla balansu, najbardziej ekstremalne warunki, w jakich byłaś. Niekoniecznie związanych z sesją, bo to oczywiście należy do twojego życia osobistego. Wiesz co, to jest chyba właśnie to spanie na Islandii w samochodzie, gdzie było 0 stopni i może to nie jest jakiś ekstremalny warun, tak. jak to można powiedzieć, natomiast ja naprawdę nienawidzę zimna. Jakby 13 stopni to nie jest dla mnie ciepło, jeśli mówimy o temperaturze takiej na dworze. Ja jestem okej z 30 na plusie, w sensie 30 i plus. Więc to spanie w samochodzie nie do końca komfortowe, natomiast ja też czuję, że tego potrzebuję. Że praca w branży mody i z tymi wszystkimi pięknymi rzeczami, z tymi luksusowymi warunkami i hotele, no okej, rozmawiamy o prywatnej wyspie na Hawajach, ale to są najlepsze hotele. Hotel Imperial, hotel Fairmont w San Francisco. Jakby tych hoteli jest cała masa. W zasadzie mogłabym spisać sobie listę i powiedzieć, byłam tam. Tam był cesarz Japonii, tam spali najmożniejsi tego świata. Ja też tam spałam. Jakby to jest super fajne. I dlatego ja potrzebuję w tym moim przedziwnym życiu czegoś dla balansu i nie tylko od tych hoteli, ale też od tego blichtru świata mody potrzebuję czegoś turboprzyziemnego. Jeśli rozmawiamy o wielkiej, przepięknie, przedrogiej biżuterii, która ma swojego ochroniarza, biżuteria ma swojego ochroniarza, to ja potrzebuję wrócić trochę na ziemię i mieć tą styczność z takim normalnym życiem, żeby nie zapominać, że to jest super, ale to jest trochę bajka o Kopciuszku, wiesz, to jest trochę, to nie jest realne życie, to jest element realnego życia, ale to nie jest całe życie i ta branża, myślę, że daje bardzo dobre warunki do tego, żeby się odkleić i jakby też się nie dziwię, że się można odkleić, ale właśnie, nie wiem, może to jest kwestia mojego znaku zodiaku, może temperamentu. Jaki? Byk. Okej. I ja mam takie urodziny za chwilę. Za chwilę urodziny, dokładnie, dokładnie. I mam takie poczucie, że ja stoję na ziemi, ale oczami patrzę w niebo. Że jestem taka właśnie sentymentalno-romantyczna i tyle, ale potrzebuję tego ukorzenienia. Czy w wolnych chwilach zajmujesz się śledzeniem Harry'ego Stylesa? Bo w ubiegłym roku byłaś
chyba we wszystkich miejscach jego trasy koncertowej po Europie. Jakbym zajmowała się śledzeniem, to myślę, żebyśmy dzisiaj nie rozmawiały, bo on się nieźle rozlicza ze swoimi stalkerami. Nie, miałam też szansę, akurat tak wyglądał mój poprzedni rok, że mogłam skorzystać z kilku koncertów. Czy kilku. Ktoś powie, szalona, było ich 8. 8 koncertów? 8 koncertów w całej trasie. Odstępach? A przeróżnych, czasami z dnia na dzień. Bo na przykład do Paryża pojechałam na jeden koncert, ale okazało się, że skoro ja już jestem w tym Paryżu, to mogę też pójść na drugi koncert, bo były 2 dni z rzędu. I niektóre były w odległości tygodnia od siebie, niektóre były dzień po dniu, bo no w zasadzie ja próbowałam to wtłoczyć pomiędzy po pierwsze mój uniwersytet, a po drugie moją pracę zawodową, no bo niestety nie mogę sobie pozwolić na to, żeby rzucić całe życie i pognać za Harrym, jakkolwiek by to super brzmiało. Natomiast tak było i było super. I było to wspaniałe. Ile trwała cała trasa? Czyli te 8 koncertów? To było kilka miesięcy czy kilka tygodni? Kilka miesięcy, bo on zaczął, ja nie pamiętam, kiedy był dokładnie pierwszy koncert w trasie, ale ja byłam w tym pierwszym miejscu, w którym po prostu grał 2 dni z rzędu. To był jakiś taki środek maja. Ja w ogóle lubię koncerty, więc ja na ten koncert, uwaga, dotarłam prosto z koncertu Eltona Johna. Dzień wcześniej byłam na koncercie Eltona Johna. Byłaś u konkurencji, ładnie. Tak. Nie konkurencji, są przyjaciele. Mam nadzieję, że Harry będzie Eltonem Johnem na przyszłość. Na starość. Wracamy do pytania o starość. Co będziesz robić, jak będziesz stara? Harry, co będziesz robił, jak już nie będziesz w stanie stanąć na scenie? Będziesz Eltonem Johnem. Więc z Eltona prosto wpadłam w odmłodzony wizerunek, wpadłam na koncert Harry'ego, a potem, i to był chyba środek maja, a ostatni był z końcem lipca, 22 mniej więcej. No i wspaniałe było to, że zakończył cały tour we Włoszech, które ja kocham sercem całym. Tak, wiem, musisz szukać powodów, dla których nie zamieszkasz we Włoszech, tak. Bo mieszkasz w Polsce, ale fajnie by było. Tak. Harry ma takie hasło przewodnie treat people with kindness. Życzliwość to też jest bardzo ważny element twojego życia. Sama mówiłaś, że nie można ulegać takiemu myśleniu, że życzliwość jest przereklamowana. Ja myślę, często może być oznaką dla wielu takiej słabości, więc trochę tego unikamy, ale to jest coś, czego nam naprawdę bardzo potrzeba, prawda? Tak, ja chyba właśnie, nie wiem, może to, że ja jestem coraz starsza i też inaczej rozumiem świat. I w ogóle to też jest super, że jeśli ktoś się sobie przyjrzy, no to widać te zmiany. Ja naprawdę przechodziłam różne etapy od wyglądu po podejście do życia i świata. I jestem teraz w końcu na takim etapie, że mogę powiedzieć, że wróciłam do siebie. I trochę jakkolwiek paradoksalnie i dziwacznie zabrzmi to w ustach dorosłej osoby, bo umówmy się, fanki Harry'ego Stylesa utożsamiamy z rozkrzyczanymi nastolatkami, w czym nie ma absolutnie nic złego. Ja w ogóle uważam, że taki element zabawy w życiu każdego człowieka jest ważny. Jeśli ktoś to krytykuje, no to znaczy, że nie wiem, ja bym takiej osobie tylko pożyczyła tego, żeby się tak zaśmiała kiedyś. Żeby się kiedyś zaśmiała. Ci fani na jego koncertach, pobawiła, prawda? I żeby sobie mogła zagospodarować taki czas. I znowu mi się to wszystko łączy w całość, że trochę ten czas na koncercie, przepraszam za tę dygresję, ale ten czas na koncercie jest trochę jak ten czas w mojej pracy. Że tworzy się taki mały mikroświat. Że masz te kilka godzin, gdzie nie liczy się nic innego. Tak. Jesteś tu i teraz, jesteś na tym koncercie i jesteś z tymi ludźmi, którzy przeżywają to samo. I to jest dokładnie to samo w mojej pracy. To jest trochę jak medytacja. To jest trochę jak medytacja. Się tylko na jednej rzeczy. Jestem tu i teraz i to są moje jedyne 2 godziny, bo one zaraz się skończą. Więc ja muszę się tym cieszyć, muszę z tego wycisnąć i to, że ci ludzie dookoła są w tym samym... Dlatego ja tak bardzo lubię koncerty i nie mówię tu teraz tylko o Harrym. Uwielbiam koncerty właśnie za to, że tworzy się ten mikrokosmos tej wspólnej energii, tych ludzi, którzy przyszli w wspólnym celu i oni są dla siebie uprzejmi. I wracając do twojego pytania o uprzejmość i życzliwość, to powiedziałam o tym, że wracam do siebie, bo przechodziłam różne fazy i przechodziłam fazę zwątpienia w to. Przechodziłam fazę takiego poczucia, że ale to nie jest fajne, bo ktoś myśli, że jesteś za przeproszeniem frajerem, że jesteś taką mdłą osobą, która nie ma swojego zdania. Osobą, która
nie jest asertywna, gdzie... Tak, nie potrafi zawalczyć. Są dwie różne rzeczy. Można być asertywnym i można być jednocześnie życzliwym i w jakiś sposób dobrze wychowanym. Czy mi się to zawsze udaje? No nie, bo każdy ma różny dzień. Natomiast ja się staram, bo ja wiem, że to wraca. I zauważyłam, że odkąd ja też wróciłam do siebie w tym takim podejściu i myśleniu, że ale ja jestem miłą laską. Tak jak się kiedyś mówiło o tym, że sympatyczna, miła dziewczyna to jest żadna. Ja uważam się za miłą osobę. Oczywiście nie dla wszystkich i nie zawsze, bo nie wszyscy też na to zasługują, żeby być z automatu miłymi, bo ludzie są przeróżni. Ale ja jestem taką osobą. To jest moja pierwsza intencja. I w zasadzie życzyłabym tego wszystkim, bo to wraca. I ja mam też takie poczucie, że im ja jestem życzliwsza, tym ja dostaję to z powrotem. Więc to nie jest takie czysto altruistyczne, ale to wraca. I mi się też łatwiej żyje. A moją medytacją dzisiaj była rozmowa z tobą. Marta, czego można ci życzyć? No właśnie chyba, i to zabrzmi po prostu jak taki stary człowiek, żebym była zdrowa. No naprawdę, ja wszystko mam. Niczego mi nie brakuje. Po prostu chyba zdrowia. Tego ci życzę. Marta, było Dziękuję. mi bardzo miło gościć cię w podcaście To była przyjemna Supermodelki. rozmowa.